Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zaczęto szukać dłużników mieszkaniowych w celu werbowania na front. Produkcja alkoholu w Rosji wzrosła o 11% od początku roku. Największy przewoźnik morski na Dalekim Wschodzie odmówił wejścia do portu Wostoczny z powodu sankcji. Nowe informacje o budżecie. Rosyjska cerkiew zaproponowała rozdawanie młodym ludziom koszulek dziewictwa i pierścionków cnoty. Obniżka produkcji i eksportu ropy i produktów naftowych. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Dzień dobry, Mateusz dzień dobry. Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Oddaję głos Pawłowi, aby zacząć od paska Pawła. Zaczynamy od paska. Dobre informacje, jeżeli chodzi o ropę Urals na rynku krajowym. Mamy wzrosty. Jeżeli chodzi o Brent, utrzymuje się na podobnym poziomie chyba już od 3 tygodni w tym momencie, więc mamy stabilizację. Dzisiaj będzie dużo o ropie na końcu. Powiemy sobie na temat produkcji, która w Rosji spada. Jeżeli chodzi o waluty, zasadniczych zmian nie mamy. Euro, dolar dosyć stabilnie, podobnie yuan. Jeżeli chodzi o gaz, to prawdopodobnie dzisiaj zakończyła się korekta do korekty, czyli mieliśmy spadki, była szansa nawet na pojawienie się jeden z przodu, potem nastąpiła korekta. Tutaj doszliśmy do 27, natomiast teraz widzimy korektę tej korekty i z powrotem zaczynają się spadki. Obstawiam, że gdzieś tutaj znajdziemy punkt równowagi i raczej jeden z przodu nie zobaczymy, ale oczywiście mogę się też mylić. Przechodzimy, słuchajcie, do krótkich informacji. W nocy w rejonie Kerczu rosyjski okręt patrolowy Siergiej Kotow zaczął patrolować dno morskie. Przypomnijmy, że Kotow został zwodowany w 2021, teraz mieliśmy ponowne wodowanie i do przekształcenia go w okręt podwodny zastosowano ukraiński dron morski Magura V5. Nie wiem, czy to tak, bo ja się nie znam na tych dronach. W związku z atakiem na okręt patrolowy most kerczeński jest zamknięty już od ponad 10 godzin. Być może to jak nagrywamy, to już jest więcej. Dla ruchu tak samo ruch statków wokół mostu i pod mostem jest zamknięty. Natomiast skład ropy naftowej w Głubkinie w obwodzie białgorodzkim bohatersko odparł atak dronowy. Szczątki zestrzelonych dronów spadły jednak na skład, wywołując duży pożar, który nie spowodował żadnych strat ani ofiar. Zobaczymy. Tak, ten tank, zbiornik się cały spalił. Chyba tam były 2 z tego, takie olbrzymie. Oczywiście żadnych strat Rosjanie mówią, że nie było, tak samo jak i ofiar. Widzimy, że kolejne składy paliwowe blisko frontu są atakowane, nie tylko rafinerie. Widać, że dzielnie się bronią, nie są atakowane. Dzielnie się, tak. Zawsze te szczątki spadają. Również to też jest jak gdyby pewien schemat. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegać. Następny mam czytać? To mogę. Jeśli niemieckie władze wprowadzą ograniczenia dla rosyjskich korespondentów pracujących w Niemczech, niemieccy dziennikarze będą zmuszeni opuścić Rosję, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Może i dobrze. Od 2025 Unia Europejska odmówi tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, ale zamierza nadal korzystać z ukraińskiego systemu przesyłu gazu, w szczególności magazynów gazu, aby umieszczać tam europejskie rezerwy gazu. Tak podała unijna komisarz do spraw energii Kadri Simpson, czyli to, co mówiliśmy w naszych wcześniejszych odcinkach. Dosyć dużo o tym mówimy. Litwa przyłączy się do czeskiej inicjatywy zakupu amunicji dla Ukrainy, tak powiedziała premier Litwy Ingrida Šimonytė. A udział Francji w czeskiej inicjatywie zakupu amunicji dla Ukrainy będzie w centrum negocjacji między prezydentem Czech a jego francuskim odpowiednikiem, który we wtorek 5 marca przybywa z wizytą do Pragi, czyli dzisiaj. Zobaczymy, co ustalą.
Tak wygląda, że większość już tych pieniędzy została zebrana, ponad połowę, a mówi się o nawet większej ilości. Tutaj Francja też się do tego ma zamiar dołączyć. No Niemcy się nie dołączyły, natomiast oni twierdzą, że samemu szukają Mhm. amunicji i potajemnie pertraktują z Indiami. Tak dziennikarze Tak, niemieccy twierdzą. tak. Jeszcze 6 lat E, się uda. Szwecja któregoś dnia dostarczy Polsce samolot dalekiego zasięgu wykrywania radarowego SAP-340, który zostanie przekazany siłom zbrojnym Ukrainy. Tak donoszą ukraińskie media. Według nich jest to wypowiedź ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wcześniej informowano, że Polska zakupi takie 2 samoloty od Szwecji. Okej. I słuchajcie, Monitorować obszar Polski, a drugi Ukrainy i Polski. tak, tak. Słuchajcie, i teraz mamy koniec krótkich informacji, przechodzimy do długich. Tematy kubeczków. Pierwsze kubeczki już dojechały do naszych widzów, oglądają, wysyłają nam zdjęcia. Bardzo się cieszymy, że na razie nie ma żadnej informacji, że któryś się stukł, wszystko jest ok. Dla tych, którzy nas nie oglądają, my nie sprzedajemy kubeczków, my rozdajemy kubeczki naszym patronom i wspierającym. Mamy konkurs. Hasło składające się z 2 członów. Jeden człon poda zaraz Paweł, ja podam na koniec drugi człon. Wysyłamy maila na nasz mail konkurs Kremlinki, który widzicie tu na dole. Pierwsza osoba zawsze wygrywa, tylko musi podać dane zgodne z regulaminem, czyli adres dostawy, maila, z jakiego patronuje lub wspiera na YouTubie. No i to by było na tyle. Paweł, podaj pierwszy człon. Podasz, dobrze. A ja jeszcze informacyjnie podam dzisiejszy występ Michała Wiśniewskiego, jak obecnie funkcjonują małe firmy z Rosji, co z franczyzami. Dzisiaj o 17:00. Zapraszamy serdecznie. A ja przechodzę już do materiałów dłuższych. Słuchajcie, zaczęto szukać dłużników mieszkaniowych i komunalnych w celu werbowania na front, czyli dokładnie to, co przewidywaliśmy. Władze w rosyjskich obwodach rozpoczynają akcję poszukiwania dłużników na opłacenie mieszkań i usług komunalnych w celu werbowania ich do armii. Po Krasnojarsku, który takie komunikaty wysyłał chyba w zeszłym tygodniu, gdzie komornicy mieli za zadanie odnajdywać obywateli zadłużonych na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznych, podobne działanie podjęto w Nowosybirsku. Spółki zarządzające w Nowosybirsku otrzymały polecenie gromadzenia i udostępniania danych o dłużnikach za mieszkania i usługi komunalne. W piśmie, które otrzymały spółki zarządzające, wskazano, że informacje te są niezbędne do pomocy komisariatom wojskowym. Niezależna zastępczyni Rady Miejskiej Swietłana Kawerzina potwierdziła autentyczność dokumentu i zauważyła, że podobna sytuacja miała miejsce w innych częściach miasta. W sumie w Rosji, według Federalnej Służby Komorniczej, ja tylko Wam przypominam, jest 8 milionów dłużników z tytułu mieszkalnictwa i usług komunalnych, więc jest w kim wybierać. 14 lutego zastępca Rady Miejskiej Krasnojarska, Wiaczysław Diukow, oświadczył, że pod wojnę z Ukrainą dobrowolnie podpisują się tylko elementy aspołeczne. Bezdomni, alkoholicy i więźniowie. Więc jeżeli ktoś jest właśnie dłużnikiem, to idzie na wojnę i tak miał. Pawle, widzę tu, przejąłeś czat. Koniec. Tak, przejąłem czat. Nie komentujemy wiadomości z polskich portali, szczególnie jeżeli one są błędne. A więc odsyłamy do naszych wiadomości. Mówiliśmy o bankach, 15 banków. Takie są prognozy. To są prognozy, to nie znaczy, że one zbankrutują. A jeżeli chodzi o spadek dochodów banków, szacuje się na minimum $0,5 biliona rubli i to nie jest związane z tymi bankami. To jest zupełnie inna sprawa. Łączenie tego to nie o to chodzi. A my sobie, słuchajcie, przechodzimy do informacji bardzo ważnej.
produkcja alkoholu w Rosji wzrosła o 11% od początku 2024 roku, a od marca pojawią się komisarze alkoholowi odwiedzający sklepy. Ale na degustację? Bo ja chyba znam kilku takich komisarzy alkoholowych u mnie pod blokiem. Nie wiem, czy rekrutacja jest tutaj do tutaj Służby Kontroli Rynku Alkoholu i Wyrobów Tytoniowych. Ona się po rosyjsku nazywa, no jak ma inaczej się nazywać, jak Rosalkohol Tabak Control. Tak? Więc I będą tak, bez kontrolować zaskoczenia. kierowników sklepów i będą mówili do nich, panie kierowniku. Oni mają kontrolować alkohole. No dobrze. Tutaj nie będzie problemu z rekrutacją prawdopodobnie. Nie. Natomiast najpierw przeczytam, jak wyglądają dane branży za styczeń-luty. Mamy już dane za luty, no i wygląda na to, że mamy wzrost wolumenu produkcji dla wszystkich rodzajów produktów o 11%. I to jest bardzo dobry wynik. W zeszłym był dobry, w 2022 był dobry i 2024 dla branży, pomimo dużej konkurencji w postaci nielegalnych produktów, zapowiada się wyśmienicie. No 11% to tak dużo. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 produkcja napojów spirytusowych wzrosła o 5,7%. I tutaj mówimy o tych mocnych. Produkcja wódki wzrosła o 4,4%, wina o, słuchajcie, 27%, piwa o 10%, napojów piwnych, czy tych takich smakowych o 8%. Tak? Ja mówiłem tutaj o tym nowym targecie dla rynku, no i to znowuż się potwierdza. Tak? Kobiety to jest najbardziej dynamiczny target wzrostowy dla całej branży. Są tworzone specjalne produkty dla młodszych i starszych osób. Branża, można powiedzieć, że w Rosji rozkwita. I tutaj główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zmniejszenie importu niektórych rodzajów napojów alkoholowych, które aktywnie zastępowane są przez krajowe analogi, tak twierdzi Departament i Służba Kontroli Rynku. Federalna Służba Kontroli Alkoholu i Tytoniu uważa, że ten trend utrzyma się w przyszłości, więc tutaj takie pozytywne bardzo informacje dla branży. Jednocześnie Federalna Służba do Spraw Kontroli Alkoholu i Tytoniu została dopuszczona do wyrywkowego sprawdzania alkoholu poszczególnych marek, producentów i importerów w sklepach. Kontrole będą prowadzone w formie zakupów testowych przez dedykowanych pracowników. Jeśli ujawniona zostanie niezgodność alkoholu z normami jakościowymi, wówczas u producentów i importerów zostanie przeprowadzona nieplanowa kontrola w porozumieniu już z prokuraturą. Dokument opublikowany przez rząd pozwala na przeprowadzenie nie więcej niż 10 odpowiednich działań kontrolnych w ciągu miesiąca, przy czym nie więcej niż jedno działanie kontrolne na tym samym obiekcie handlowym. Będą takie... No tu masz napis, panie kierowniku, w ramach kontroli wypijemy ten regał, więc tak. No podejrzewam, że jak będzie przychodziła kontrola do takiego obiektu handlowego, to będzie prosiła wszystkie alkohole. Stolik będzie, wiesz, degustacja. Tak. I co ciekawe, tak. Głównie badana będzie moc alkoholu, a inne parametry prawdopodobnie będą pomijane. No oczywiście elektroniki nie ma, więc trzeba będzie móc badać organoleptycznie. Jest, już tak wiesz. Tutaj... Wiesz, ile kontrol trzeba będzie zrobić, ile tych urządzeń trzeba będzie mieć działających? Skończy się na organoleptycznie, zobaczysz. Nie. Masz takie, ja nie wiem, już tam zapomniałem jak się nazywa, ale takie analogowe, co wsadzasz i tam ci podaje tak moc tego alkoholu. Dobra. I to było już przecież w latach 50., 60., tak, za komuny takie kontrole mieliśmy, a więc wracamy do sprawdzonych metod. Ja bym wrócił na chwilę do naszego wczorajszego komentarza dnia o regulacji cen, bo zobacz, wzrasta produkcja, różne firmy chcą zastąpić te zachodnie marki
więc pojawia się dużo nowych produktów, natomiast te produkty muszą konkurować ze sobą ceną, nie mogą być jedne droższe, drugie tańsze, na to Ale wychodzi. one, wiesz, teraz jest tak, że tutaj producenci są bezpieczni, bo oni wprowadzają tańsze analogi w stosunku do tych Teraz zachodnich. tak. Teraz tak. A Teraz za jakiś tak, czas. ale za chwilę jeden analog będzie miał więcej, nie wiem, siarki czy czegoś, będzie tańszy, no i cała reszta będzie musiała równać. No Więc tak. to też ciekawe jest. Zostawmy ten temat, przejdźmy do następnego. Największy przewoźnik na Dalekim Wschodzie odmówił wejścia do portu Wostoczny z powodu sankcji. Rosyjski biznes nauczył się co prawda troszeczkę te sankcje omijać, ale kosztuje go to coraz więcej. Kolejne kłopoty wywołane są najnowszym pakietem sankcji, które były wprowadzone niedawno. Największy przewoźnik morski na Dalekim Wschodzie odmówił zawinięcia do największego rosyjskiego portu w regionie. Koszt dostarczenia tam towaru stanie się znacznie bardziej skomplikowany i droższy. Południowo-koreański przewoźnik morski Sinokor ogłosił zaprzestanie działalności w rosyjskim porcie Wostoczni w Primoje. Od 10 marca firma i jej spółka zależna nie będą już przyjmować zamówień z dostawą. Ostatni rejs spółki do tego portu był zakontraktowany wcześniej, wykonają go, będzie to 31 marca, no i to będzie koniec. Firma natomiast będzie dalej działać w innych terminalach Dalekiego Wschodu. Sinokor jest jedną z 20 największych linii żeglugowych pod względem wielkości ruchu i jednym dużym międzynarodowym operatorem, który od początku wojny nie ograniczył przewozów do Rosji. Razem ze spółką zależną dysponuje flotą 72 statków o pojemności około 100 000 standardowych kontenerów. Sinokor był pierwszy ostatnio, natomiast inne zagraniczne firmy również odwołują wizyty w Wostocznym i wycofują stamtąd aktywa. Nie będzie możliwości przekierowania ładunku z Wostocznego do portu we Władywostoku, gdyż jest on bardzo mocno obciążony. Oznacza to, że kontenery z tej samej firmy, czyli tego Sinokoru, będzie trzeba przeładować na mniejsze statki innych linii, mniejszych linii i tym samym dostarczać do Wostocznego po prostu w mniejszych partiach. Zwiększy to czas i koszty transportu. Jednocześnie Sinokor już znacznie podniósł ceny za korzystanie ze swoich kontenerów w Rosji tuż przed wycofaniem się, mówi szef dużej firmy logistycznej. Według niego zapowiadane na marzec ceny Sinokora, wykorzystanie kontenerów na niektórych trasach są kilkukrotnie wyższe niż w styczniu. Przykładowo jeden koszt kontenera wysłanego do Petersburga od 15 marca wyniesie $800 zamiast $550, a do Moskwy $1350 zamiast $800. Czyli tu mamy wzrosty prawie o 70%. Natomiast do Jekaterynburga cena wzrosła z $700 do $3000. Więc no, są ciekawe rzeczy. Wostoczni to największy port na Dalekim Wschodzie stworzony do przeładunku surowców, ale w ostatnich latach zwiększył przeładunki kontenerów. Obciążenie portu wzrosło z 50% w 2021 roku do 95% w 2022. Więc tam już jest bardzo ciasno, no ale teraz może się zrobi troszeczkę luźniej, bo zaczynają dostawcy, a nie zrobi się luźniej, bo będą chcieli dostarczać tylko mniejszymi statkami, mniejsze firmy. No ciekawe rzeczy, Paweł. Myślisz, że od wschodu ten ruch, bo wiesz, Rosja przekierowywała cały ruch na wschód, a tam są tak naprawdę dwa większe porty i one są przeładowane w tym momencie, a jeszcze teraz problemy logistyczne, małe statki, więc będą opóźnienia. No nieciekawie logistycznie dla Rosjan. A mówiłeś tak, Sinokor to jest południowo-koreańska firma, bardzo duża i w tym regionie jedna z bardziej znaczących. Jedna z 20 największych na świecie, a w regionie najbardziej znacząca chyba. Tak. No i w tym momencie Rosjanie będą musieli się dogadać albo z Hindusami, albo z Chińczykami. No i znowuż tak masz tak
no to był jednak niezależny operator. Tak. Może być kolejne jakieś uzależnienie teraz takie, wiesz, że i transport, i dostawy, wszystko jak gdyby od Chińczyków. Bardzo niebezpieczne uzależnienie moim zdaniem, natomiast chyba za jakiegoś wielkiego wyboru nie mają. Tu bardziej, wiesz co, wydaje mi się te procesy rozładunków i tutaj tak jak Piotr napisał, że zwiększy się czas, bo jeżeli tymi małymi stateczkami i tak dalej, no to wiesz, zacumowanie, A jeszcze odcumowanie następne. jeden problem się pojawia, No. o którym nie mówiłeś, ale to skoro troszeczkę przedłużymy dzisiaj CEPA, wybaczcie. Prawdopodobnie koleje rosyjskie się przypchają, bo jest problem, jeżeli chodzi o transport benzyny. No tak. Bo jest zakaz eksportu od 1 marca i też zmniejszenie eksportu diesla, które już w lutym było. No i teraz przewoźnicy szacują. Znaczy koleje rosyjskie mówią, że spoko, nie będzie problemu, natomiast ci niezależne firmy, które się zajmują rynkiem transportowym, mówią, że czasy się wydłużą o 4 dni transportu ze względu na to, że więcej cystern, no i będzie też problem, trochę jest za mało cystern do przewożenia tej benzyny i paliw. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli chodzi o eksport, to część eksportowana była rurociągami i od razu do portów była doprowadzana, na przykład do usługi, a teraz trzeba będzie to przekierować na rynek krajowy wszystko. No i to już się mówi, że zapcha prawdopodobnie kolej, a teraz kolej ma, wiadomo co na kolei ma pierwsze miejsce, tak? Czyli te dostawy sprzętu, ale teraz może się też są istotne. Nie? Ale może się zrobi luźniej, bo z Korei Północnej teraz nie jedzie nic. Może akurat... No coś tam może się z drugiej strony zrobi luźniej, tak? Z Chin też jest trochę tam mniejszy teraz ta wymiana handlowa. Natomiast no, trzeba jeszcze liczyć się właśnie z tymi problemami dotyczącymi właśnie, bo 17% przewozów wszystkich kolei to są paliwa. To dużo, nie? I nagle wiesz, tutaj się to zwiększy i to mówi się, że o kilka procent te przewozy, jeżeli chodzi o cysterny, bo ten transport kolejowy jest najtańszy, a znowuż też transportu nawet drogowego, to oni nie mają tyle tych ciężarówek i tak dalej, cystern, tak, do przewożenia tych paliw. Dobrze, przejdziemy do następnego miejsca. Słuchajcie, miejsce 4. Dochody podatkowe w Rosji rosną. Tak, przynajmniej przekonuje nas Federalna Służba Podatkowa. Dochody podatkowe do skonsolidowanego budżetu Federacji Rosyjskiej, czyli to jest zbiór budżetów wszystkich szczebli, od federalnego po lokalne, czyli ten budżet federalny plus budżety samorządów, wyniosły 36 bilionów rubli. No tu widać, że te samorządy małe te budżety, a więc małe wpływy. Natomiast jest to wzrost, słuchajcie, o 7 ponad procent, dokładnie 7,7 i jest to identycznie jak oficjalna inflacja, prawie identycznie, ponieważ ta inflacja w zależności kto podaje, no ale to było około 7,42 na koniec 2023 roku. Z jednej strony może cieszyć ten wzrost, że jest, z drugiej strony eksperci wskazują na znaczny spadek dynamiki wzrostu, bo za poprzednie lata odnotowywane były zawsze wzrosty, tak, tych dochodów do budżetu z wyjątkiem COVID-u, tak, natomiast wcześniej były wzrosty. W 2021 wzrost był o 36%, w 2022 wzrost o 18%, no i teraz 7%, widzimy jak gdyby tak o że połowę. Nie masz czego już obcinać, w sensie tych podatników. Spada. A przypomnijmy, że wprowadzono przecież nowe podatki w 2023 i zwiększono też podatki, wprowadzono też cła, jakieś inne opłaty. No i tutaj słuchajcie, mamy jak gdyby podział, ponad 1/4, 27% stanowi podatek od wydobycia minerałów. W porównaniu z 2022 przychody jednak z niego spadło 10% i tutaj za główną przyczynę uznaje się według rosyjskich ekspertów wprowadzenie price capu. A nie jest tak, że krzywa Laffera już jest po drugiej stronie już w trendzie spadkowym? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem akurat tutaj nie.
Te obciążenia jeszcze w Rosji moim zdaniem nie są aż takie duże. Są jeszcze jakieś możliwości. Ponad 1/5, czyli około 8 bilionów rubli, przypadła na podatek dochodowy od osób prawnych. No i tutaj zgadnij, kto był głównym tym dostarczycielem tego podatku. Banki pewnie. Tak, banki i instytucje finansowe, tak, które złożyły się na bardzo dobry wynik i to był taki moim zdaniem wyjątkowy rok, który w 2024, tutaj odnośnie tych bankrutujących banków i spadających przychodów, no będzie mniejszy. Szacuje się, że zyski banków spadną przynajmniej o $0,5 biliona, niektórzy mówią o bilionie. W związku z tym podatki od tego też proporcjonalnie spadną, tak? Zobaczymy tylko o ile. Kolejne 20% przypadał na krajowy podatek VAT. No to o tym mówiliśmy. Tutaj też na tym VAT-ie dosyć duże wzrosty. Tak, ponad 25%, jeżeli chodzi o przychody. No to by pokazywało, że ta inflacja trochę prawdziwa różni się od tej oficjalnej. No i następnie 18% to podatek od osób fizycznych i tu mamy akurat spadki. 5% opłaty od nieruchomości, 4% dodatkowy podatek od wydobycia węglowodorów, taki kwartalny tam jest jeszcze wprowadzony. Duża część ekspertów spodziewa się, że dynamika wzrostu dochodów w 2024 zostanie wyhamowana z uwagi na wysokie stopy procentowe oraz ujemną dynamikę eksportu hamowanego sankcjami. Są jednak również tacy, którzy spodziewają się wzrostu. W 2024 dochody podatkowe będą o 15% wyższe niż w roku ubiegłym, tak uważa Galina Semenowa, profesor nadzwyczajny Katedry Finansów Państwowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Plechanowie. Jak pokazały doświadczenia z 2023, w razie potrzeby można zastosować korekty administracji podatkowej oraz wprowadzić nowe i jednorazowe podatki, na przykład od nadmiarowych zysków i cła eksportowe, tak również twierdzi Olga Belenkaja z Finam. A więc z jednej strony tutaj będziemy mieli prawdopodobnie organiczny spadek tych dochodów, z drugiej strony władza jeszcze może sięgnąć po dodatkowe obciążenia, no i być może dojdzie właśnie do tego punktu, o którym ty mówisz, że przegnie i te wpływy zaczną spadać. Tu też wskazuje się, że ten rynek kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych dosyć mocno napędzał też konsumpcję. Konsumpcja też była napędzana tymi wydatkami na przemysł zbrojeniowo-obronny. Zobaczymy, jak to będzie w 2024, bo wysokie stopy procentowe będą hamowały konsumpcję, chociaż jeszcze tego aż tak znacznie nie widzimy, chociaż widzimy jak gdyby, że wolumen gotówki na rynku się zmniejsza od pół roku, a więc jakieś efekty pewnie będą. Okej, to przechodzimy do następnego tematu. Rewan, mam nadzieję, że z piesełem wszystko w porządku i że będzie ok. A ja przechodzę do nieco luźniejszego tematu, żebyśmy nie mieli samych tych liczb cały czas. Rosyjska cerkiew prawosławna zaproponowała rozdawanie młodym ludziom koszulek dziewictwa i pierścionków cnoty. W Rosji konieczne jest opracowanie programu zaszczepienia w młodzieży czystości, powiedział arcykapłan Igor Aksenow na Międzynarodowym Forum Medycznym Hipokratesa. Okej, tam też tak można mówić. Jego zdaniem należy je wprowadzić do szkół, aby chronić zdrowie reprodukcyjne młodego pokolenia. Aksenow wyjaśnił, że w ramach takiego programu należy informować nastolatki o niebezpieczeństwach związanych z seksem przed ślubem, ryzyku niechcianej ciąży i niebezpieczeństwie zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nauczajcie, że seks pozamałżeński jest szkodliwy, ma wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Można także złożyć uroczyste ślubowanie celibatu przed ślubem. Ponadto Aksenow zaproponował utworzenie ruchu młodzieżowego promującego odpowiedni styl życia. Jego zdaniem czystość może nawet stać się nową subkulturą, jeśli stanie się modna. No tak, tu życzymy powodzenia. W tym celu należy rozdawać nastolatkom koszulki z dziewictwem. Tu chyba chodziło o koszulki dziewictwa, bo
nie wiem jak, no i chyba kilka, bo nie będą cały czas w tym samym chodzić, a także pierścionki, do ślubu, cały czas w tej samej, a także pierścionki, wisiorki i bransoletki z napisem poczekajmy, prawdziwa miłość czeka. Zdaniem Aksenowa z budżetu można by pozyskać pieniądze na nauczanie czystości wśród młodych ludzi. O proszę, środki państwowe. I teraz zaczyna to mieć sens. Mówimy o środkach przeznaczonych na programy leczenia niepłodności. No, już wiemy, po co sięgać, jakie pieniądze. Co więcej, wydajemy obecnie ogromne sumy pieniędzy na wszelkiego rodzaju zapłodnienie in vitro, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. A gdybyśmy te pieniądze wydali nie na te cykle zapłodnienia, ale na stworzenie koszulek, tych pierścionków, dyskursu na temat zachowania czystości i założenia rodziny, to efekt byłby znacznie większy, stwierdził ksiądz. No, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i ile koszulek trzeba by było dostać. Do ślubu? No, to trochę wiesz. tak, bo to No, chyba, tak. że trzeba wtedy się spieszyć. Jak No, masz na tak. przykład 3 koszulki, Tak, no to trzeba, musisz się żenić tam do środy, jak w poniedziałek dostałeś, bo potem nie masz w czym chodzić. No wiesz, nie masz w czym chodzić, więc no niestety muszę się ożenić, tak? Koszulki się skończyły, więc no nie mam wyboru, tak? Tak. No nie wiem, czy to idzie w parze z tym, może idzie. Z drugiej strony największe przyrosty mamy w tej części chyba nieprawosławnej, a więc to chyba te ruchy nie mają znaczenia i chodzi o wyciągnięcie po prostu pieniędzy. Tak, no tam się wysypał, tak że to tak powiem. Tak, Trzeba to się sięgnąć wydaje, po tak. pieniądze na Ta in vitro, ideologia jest tylko tak. dołożona, tak, i chyba oni sami w to nie wierzą Mm. do końca. Nie wiem. My sobie przejdziemy do informacji dotyczącej obniżki produkcji, eksportu wolumenu ropy i produktów naftowych. I jeżeli będziecie chcieli posłuchać więcej na ten temat, to z Tomkiem zrobimy jakiś materiał, ponieważ Rosja zapowiedziała, że zmniejszy produkcję i eksport ropy o kolejne 471 tysięcy baryłek dziennie w drugim kwartale 2024 w ramach dodatkowej dobrowolnej redukcji, tak powiedział Nowak. Jest to dodatek do głównego spadku produkcji o 500 tysięcy baryłek dziennie. No, czyli już tego się zaczyna trochę zbierać. W kwietniu redukcja produkcji wyniesie 350 tysięcy baryłek dziennie, a eksport zmniejszy się o 120 tysięcy baryłek dziennie. W maju zmieni się struktura, spadek wydobycia ropy sięgnie 400 tysięcy baryłek dziennie, spadek dostaw na rynki międzynarodowe wyniesie 71 tysięcy baryłek dziennie, w czerwcu spadek produkcji wyniesie 471 tysięcy baryłek dziennie, a eksport podobno nie spadnie. Natomiast jeżeli sobie to podsumujemy, oznacza to, że produkcja ropy w Rosji spada. Wyniesie 9,1 miliona baryłek dziennie w kwietniu, 9,05 miliona baryłek dziennie w maju, no i w czerwcu zobaczymy 8 z przodu, 8,97 w czerwcu dziennie, tyle baryłek chcą produkować. No i możemy tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Zakaz eksportu benzyny i zobaczymy, jak to się przyłoży, bo on jest dosyć długotrwały. Czy faktycznie będzie ten spadek produkcji zapowiadany, czy też będzie na zasadzie, że będzie zwiększenie produkcji ropy naftowej i eksportu, a zmniejszenie produktów, no bo i tak nie możemy sprzedawać. Jak rafinerie do tego podejdą? Natomiast widzimy, że do historii przechodzi podium, pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o producenta ropy naftowej. Jeszcze jakiś czas temu Rosja była na pierwszym miejscu. Natomiast od jakiegoś czasu dała się wyprzedzić głównie Stanom Zjednoczonym. Widzimy, że prawdopodobnie też pojawiają się te problemy, o których Tomek wspominał z Tobą. Co prawda Rosja wierci na potęgę, natomiast te nowe odwierty no nie są optymalne, tak to nazwijmy. No i tu mogą zaczynać się pojawiać pierwsze jakieś syndromy i problemy związane z tymi sankcjami technologicznymi w 2024.
I ja bym to również z tym wiązał, również z sytuacją na rynkach światowych, że cały czas nie mamy tego ożywienia, które by spowodowało, że ta produkcja ropy mogłaby być zwiększona i trzeba cały czas utrzymywać za Arabią Saudyjską te cięcia ropy, żeby te ceny się utrzymywały na opłacalnym poziomie. Szczególnie dla Arabii Saudyjskiej. Tak, jeżeli ktoś nie wie, o czym Paweł mówił, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, to odsyłam do 2 filmów od dinozaura do Putina, wszystko o ropie. Tam mieliście wytłumaczone dokładnie, z jakimi problemami mierzą się w tym momencie Rosjanie, jeżeli chodzi o wydobycie ropy. Więc gorąco zachęcam. A my na ten moment kończymy. Ja mam podać drugą część hasła. Paweł, zobacz, czy ja dobrze pamiętam. Wysłałem ci na private. Nie, źle pamiętasz. No to nie pamiętam pierwszego członu. A teraz Okej, już masz. teraz już mam. Niech będzie czystości. O, Takiej, mnie wiesz, zaskoczyłeś. takiej. Przez pierwszy człon przez ży z kropką pisany, bo tutaj możecie różnie to podać. Tak, A więc tak. dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, miłego dnia. Do widzenia. Cześć, klikam. Cześć i czołem. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.